Cześć, ja mam na imię Pamela, ze mną jest Karolina, jesteśmy z polskiego oddziału PlayStation, a widok za mną może oznaczać tylko jedno. Że jesteśmy w Paryżu, a więc miałyśmy możliwość uczestniczenia w Paris Games Week, a także w PlayStation Showcase. Widziałyśmy wiele fantastycznych nowych tytułów, które czekają na Was w 2018 roku, a także przeprowadziłyśmy fantastyczne wywiady. To były bardzo intensywne 2 dni, ale PlayStation ma dzięki temu dla Was bardzo interesujące materiały, dlatego zapraszamy do oglądania. Zdecydowanie 2 tytuły. Spider-Man, bo w końcu Marvel dostanie taką grę, jakiej potrzebował. No i Detroit, bo gry Quantic Dream to jest jakość sama w sobie i ta nowy tytuł, który robią, będzie czymś naprawdę super. Najbardziej podobał mi się Ghost of Tsushima, gdzie zobaczyłem gościa, którego znam z Marco Polo, którego znam z Doktora Strange'a, który w tym momencie gra w grze, naprawdę jest wow. Potem Detroit. Ilość wyborów, ilość ścieżek, które pokazali, wygląda naprawdę fenomenalnie. No i bardzo miłym akcentem było Spelunky 2, które wyszło znikąd. Oczywiście Call of Duty. Czemu Call of Duty? Bo na tę grę czekamy. Na tę grę czekają tysiące po prostu fanów Call of Duty, którzy już nie chcą grać w kosmosie, ale chcą grać na ziemi, we Francji. No, dzisiaj przede wszystkim zupełnie nie spodziewałem się, że zobaczę God of War'a, że pokażą nam The Last of Us, że zobaczymy je na scenie. Shadow of the Colossus, ten remaster wygląda naprawdę fantastycznie. To będzie coś wielkiego, zarówno dla fanów, jak i dla nowych graczy. Oczywiście Ghost of the Tsushima, wspaniały nowy IP od Sucker Punch, czekam z niecierpliwością. No i wiadomo, The Last of Us Part 2. To, co zobaczyłem, utwierdziło mnie w takich moich troszeczkę rozmyślaniach nad grami PlayStation. To są gry, które wykorzystują emocje, które bazują na pewnej historii. Ja zauważyłem, że jest bardzo dużo ducha Japonii w tych grach. Jestem mile zaskoczony, bo grafika gier na PSVR wyraźnie się poprawia. Te dema, które widzieliśmy dzisiaj, to już jest pół poziomu wyżej niż to, co widzieliśmy rok temu. Widzę, że wreszcie coś się dzieje w tym temacie. Po pierwszej entuzjastycznej fali odnośnie VR-u widzę, że Sony idzie z tym dalej i to jest bardzo obiecujące. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Wiele tytułów, które zobaczyliśmy, to były gry, które były prezentowane wcześniej, ale to, jak to faktycznie się rozwija, jak te gry wyglądają teraz po tych demach z zeszłego roku, więcej, lepiej, fajniej, głośniej, mocniej, to jest miła rzecz. To jest moje pierwsze Paris Games Week, także bardzo się cieszę, że mogę tu być. I co zrobiło na mnie największe wrażenie? W zasadzie sama oprawa, to, że mogliśmy zobaczyć Jima Ryana na scenie na żywo, że Shuhei Yoshida tak sobie po prostu siedział 2 rzędy dalej. No i przede wszystkim line-up przygotowany, który Sony przywiozło tutaj na tę konferencję. No te efekty świetne i to wszystko, co towarzyszyło tej prezentacji, wywarło na mnie niesamowite wrażenie i to nie są puste słowa, tylko to naprawdę robi robotę. Ja wiem, że ludzie oglądający to w domu mogą sobie tak pomyśleć, tam gada tylko. Nie, tak faktycznie jest. To wszystko, ta cała oprawa robi niesamowite wrażenie. Jesteśmy po prezentacji wszystkich gier, czyli po tym showcase'ie. Karolina, co Ci się najbardziej podobało? Dla mnie fenomenem jest na pewno Detroit. Detroit to jest coś, na co ogromnie czekam. Ja muszę przyznać, że niezmiennie czekam na Monster Hunter World. To jest gra, która mnie rozpala najbardziej. W ogóle podobały mi się te gry, nie wiem co sądzisz, ale PlayStation stoi grami, takie mam wrażenie. Wszystko co widzieliśmy było bardzo fajne i to wszystko przed nami. Fani PlayStation nie będą zawiedzeni w przyszłym roku. Czeka nas fantastyczna przygoda z PlayStation VR, fantastyczne nowe tytuły, także mocno kibicujemy 2018. Dokładnie. Yeah, it's great to be back here at Paris Games Week because we introduced this game for the first time 2 years ago with the teaser of Kara. Then we presented a second character called Connor and then a third character called Marcus. And finally we're back this year talking about Kara again and showing her in this very, very emotional scene.
So in Detroit, what you're going to do is be confronted with many choices and many dilemmas, and they will affect how the story unfolds. So it's true for all three characters that the player will have to play in turn through different scenes, and it's particularly true for Kara. In this scene, depending on how you behave, I mean, a story will totally change. So you tell a story, you decide what will happen to her based on your decisions and your actions. Kara initially is a house-made android, so in this world 20 years from now, in the city of Detroit, there are androids that look, move, speak exactly like us, but they are just treated like machines. So this guy called Todd, who is a human, he bought this android to take care of his house and take care of his little girl. But as Todd is a violent father and a drug addict, I mean, different things will happen in this house and the player will be confronted with this. We're fortunate to work with PlayStation and Sony exclusively for 11 years, so we developed a very close relationship, of course, with the company, and we're very close relationship with the console itself, of course. So it's great to have the opportunity to focus just on one console and just try to make the best looking game that we can make. So the other thing is that for each game we develop a new 3D engine, which very few teams in the world do. Usually they develop one engine for the entire cycle. Here, game after game, we develop a new engine each time, so it helps us to take the best out of the console and make games that look the best we can. There are many very unique moments in Detroit that were really moving even on set. I mean, we had some shootings in performance capture where I had people in my team crying actually during the performance because the scene was so strong and then the performance was so moving. So yeah, these are things that I'm very proud of, just to have seen this on my set. So hopefully the player will be as moved in the game as we were on set. Z tymi tytułami to jest najlepszy dowód, że czasem jest warto poczekać trochę dłużej na tę premierę, a dostaniemy coraz bardziej doszlifowane gry. Pierwsze zapowiedzi Detroit nie pokazywały takiej głębi i takiej imersji, jakiej możemy się spodziewać w tej grze. Natomiast to, co pokazano nam dzisiaj, no ja miałem ciarki, jak widziałem tę scenę z Karą, z tą postacią z pierwszej zapowiedzi. No coś niesamowitego. Jaram się Detroit niesamowicie i czekam na premierę. Mam nadzieję, że będzie troszkę wcześniej niż na tę wiosnę 2018, no bo zbyt długo czekamy już. Hello, PlayStation Polska. My name is Brian Intihar, creative director on Marvel's Spider-Man. At Paris Games Week, we showed a new trailer revealing many more characters in our world, including Mary Jane Watson, Aunt May, Shocker, Wilson Fisk, known as the Kingpin, and gave you a better idea of the struggle that Peter will have in this game of finding balance between being life as Peter Parker as well as Spider-Man. The most important thing for us making Spider-Man was to make sure that you felt like Spider-Man more than ever done before, but at the same time telling a story, a human story of the character behind the mask, making you feel also like Peter Parker and seeing that struggle where the Spider-Man world and the Peter Parker world collide. We have a very talented team in Insomniac, and they're doing everything we can to get everything out of the PlayStation 4 and the PlayStation 4 Pro. And what you're seeing is just the beginning of some unbelievable visuals that you're going to see when you play Spider-Man. Blood and Truth is the new game from Sony's London studio, where we previously did VR Worlds, and we did a number of different games for VR Worlds, and there was one experience that really resonated with people out there, and that was the London Heist. And we wanted to have an experience that put you in the zone, put you in the middle of the action in a way that no other video game could. And VR lets you do that. So, you know, if you want to try being John McClane or James Bond or John Wick, you can. You play as Ryan Marks, who is a Special Forces soldier. Ryan returns to London because his family is under threat from a criminal overlord. And the story of the game is you saving your family against this really oppressive threat. What we wanted to do with Blood and Truth was dial the action up to 11 and, you know, really build on what we had in the Heist, all of the stuff that you get in that game, but also adding in the ability to move around the environment as well, which just really unlocks so much more to the gameplay and the potential of the story we're telling. It's a big game, there's a story there, and we've got a number of different missions that kind of
showcase modern day London, the glamour and grit, and let you see lots of different environments. So yeah, it's a big game. It's not a small experience like the London heist. There's a lot of shooting games out there, obviously, in video game world. We wanted to do more than just be a shooter. We wanted to kind of encapsulate everything it means to be an action hero, from gun tricks to like interacting with lock picking and crawling around, climbing, stealthing around. Shooting is just part of a thing you'd expect from an action hero. And pretty much, you know, if you've seen it in action film, we've either considered having it in our game or it's in our game. Drodzy moi mili, 2018 rok będzie bardzo dobrym rokiem dla fanów PlayStation.